Kończy nam się wiza, nie? Tak, trzeba opuścić. Musimy albo opuścić Tajlandię, albo przedłużyć wizę. Przedłużyć wizę stwierdziliśmy, bo stąd i tak byśmy musieli kawał jechać, żeby pojechać gdzie indziej, no bo jesteśmy na Krabi, to nie ma sensu, nie? Wiza kosztuje 1900 batów, to też jest droga na osobę, nie? Więc stwierdziliśmy, że lepiej będzie za te same pieniądze, 10 zł wyjdzie summa summarum więcej, dojechać do Satun przy granicy malazyjskiej, przespać się i na drugi dzień wziąć z Satun prom na Langkawi, nie? Do Malezji. Do Malezji. Także tak robimy, jest godzina 6 rano, wymeldowujemy się, ma podjechać pod nas pick-up, nie? Tak. No i będziemy jechali 4 godziny, może 4 z kawałkiem, 300 km na Satun, nie? Też zobaczymy, jak wygląda takie lokalne miejsce, bo to w ogóle nie jest turystyczne. Także jeszcze z 2-3 minutki i będziemy spadać, wymeldowujemy się i do Satun. Zgadza się. No więc w Trang musieliśmy zmienić vana, nie? Tak. Cyk. Z Tranga na Satun. 2 bilety. Kierowca zapłacił, my już nie płaciliśmy, nie? Ciężko powiedzieć, ale pewnie jeszcze około 3 godzin. Nie mam pojęcia. No. No to jesteśmy w Satun, nie? Tak. Zobaczymy, bo problemy językowe, ale chyba damy radę zarezerwować prom w recepcji hotelowej, nie? Zgadza się. No to było bardzo dobrze, bo byśmy byli pewni, że jutro wypłyniemy. Bo prom jest tylko jeden w ciągu dnia. Bo prom jest tylko jeden, o której to było 11:30, nie? Już to tam mówiłem w którymś odcinku, chyba oni im zabronili handlować na ulicach jedzeniem po tym całym wariactwie i te ich ulice tak dziwnie wyglądają, nie? One są puste, po prostu są puste. Bo tak to nie szło nigdy przejść tutaj tymi ulicami. Wiecznie ktoś coś stał i gdzieś coś sprzedawał, a dookoła toczyło się życie. Ludzie kupowali. A tu znowu przejechaliśmy 300 km i widziałem jednego tuk-tuka, gdzie przejeżdżał tylko. To już no, normalnie dziwnie. A to też jest dziwne, bo tutaj się jeździ, nie chodzi, więc jak ktoś... To tym bardziej, nie? To powinno być Nikt cały nie chodzi, czas. więc jest pusto. Jest dziwnie. Każdy Dobra, pójdzie- zobaczymy później, czy damy radę zarezerwować ten prom w recepcji, czy nie. Niby o 2:00 jest za 15, ale idziemy coś zjeść, bo nic nie jedliśmy. Głodni jesteśmy. Zobaczymy, jak to jest z jedzeniem. O, tyle. Jeden krzak, a różne kolory kwiatów. O. Pomarańczowe, różowe, czerwone, zielone, żółte, nie? No. Ciekawe. Satun. Satun. Całe Satun. Jest jedna taka główna droga z takimi ozdobnymi. Ciągnie to
To jest 20 parę kilosów. Aż tam po tamto wzgórze. Stamtąd przyjechaliśmy. Są boczne. Taka stara zabudowa i mają bardzo dużo tych malunków na budynkach, nie? Ładnie zrobione te malunki. Ładnie. Taka brama, elegancko. Miasto jednej ulicy. Są te boczne, ale te boczne to są takie krótkie, nie? Jesteśmy w Big C, mają tak fajnie posiekaną rybę smażoną, nie? Elegancko. To jest tilapia, tam za 8 zł, tam jest panga, też za 8 zł. Standardowo kurczak za 13. Panga z surówkami. No fajnie to zrobione jest. A tu jest gotowany kurczak. Plus ryba za 5 zł. Fajnie to zrobione, nie? Fajne, apetycznie. Musimy się zdecydować, co sobie wziąć. No wiemy, że kurczak był dobry, to ryba też powinna być dobra. Bo tu widzisz, fajnie jest z surówkami, jest z czymś. Majonezem. Coś a la majonez, nie? No i tyle z Satuna. Saturn był obejrzany. Teraz pora wziąć transport do przystani na Tamalang i prom do Langkawi, nie? Do Malezji. Więc zbieramy się, robimy check-outa i zobaczymy, co dalej. No i jesteśmy na promie, przystani. Tak wygląda przystań. Stamtąd jest droga. Jest równe 10 km z Satuna. Koleś jechał, nie wiem ile nas przywiózł. Król przywiózł nas w 10 minut. Tu się wchodzi, gdzie jest immigration jeszcze nie wiemy, zaraz się dowiemy. Bilet kosztuje 450 na osobę. Za transport zapłaciliśmy 20 zł na 2 osoby. Także jesteśmy. Strasznie jest wilgotno, bardzo wilgotno. To jest super ciche to miejsce. Niby imigracja jest od 10, więc mamy godzinę. Także godzinę poczekamy. I tyle. I zobaczymy, co to będzie się działo po 10. Prom powinien płynąć, bo płynie o 11:30. Powinien płynąć godzinę i 15 minut. I później z przystani mamy jakieś 20 parę kilometrów na Cenang, bowiem tam się zatrzymujemy. Postanowiliśmy pojechać w miejsce, w którym już byliśmy. Także powinno też kosztować z 3 dychy jeszcze, żeby się dostać z promu na Cenang. I pewnie około 40 paru minut. Także jak dotrzemy, to wtedy się odezwiemy. Tyle. No i przeszliśmy imigrację. Czyli już jesteśmy na... Czyli już nie jesteśmy w Tajlandii. Jesteśmy teraz nigdzie. A tak wygląda nasza łódź, nasz prom.
Satun. O. Langkawi Ferry Service SDN BHD. Zobacz, ile tam stoi rybackich kutrów. Bo tam jest port rybacki, tam dalej. To już wiemy. Jest tak tu wilgotno, że kamera jest non-stop zaparowana. O. No to będzie Malezja za chwilę. Dobra, idziemy na prom. Plecaki oddane, a siedzenie mamy 54, 55. Jedziemy z wycieczką. To jest jakiś przewodnik. Poruszenie, bo łódź płynie. Kuła na Langkawi. To tam prom się zatrzymuje. Także jeszcze chwila i będziemy. Jeszcze troszeczkę. No i jesteśmy. Langkawi, Kuła. Nie? Tak. Chłodniej niż w Tajlandii. Dużo chłodniej. No jest zmiana czasu o godzinę. Zmiana czasu o godzinę do przodu. Czyli teraz jest 6 godzin do Polski. Trzeba znaleźć imigrację. A później jak się przedostać stąd na Senang. Ale coś tam wymyślił. No, jesteśmy na Langkawi. Nie? Tak. Dokładnie w miejscu, w którym poprzednio zatrzymywaliśmy się. Tylko oczywiście pamięć pamięć spłata psikusy, bo wydawało się wszystko większe, nie? A tu nagle tak, ta łąka taka mała, a wydawało się, że ta łąka to powinna być, chyba że tych budynków nie było, może ich nie było, nie? Ja nie kojarzę tego budynku dużego. Tu były tylko te małe budynki po lewej stronie. Tego nie było dużego. No, ale jesteśmy. Zobaczymy, jak Langkawi wygląda po 3 latach. I światowym cyrku. No. Langkawi, Senang. No i główne wejście na plażę Senang na Langkawi.
Na razie jak idziemy, to turystów jest dosyć sporo. Dziwne, bo na Langkawi zawsze ich nie było, no ale mamy okres wakacyjny. A my tu nie byliśmy w okresie wakacyjnym, więc Nie było. może i tak to powinno wyglądać, jak są wakacje. No i plaże. To byliśmy na tej plaży już. Ale ludzie się opalają. Parę ludzi jest. Ale plaża jest ładna, nie? Plaża jest ładna. Już dużo nie pamiętamy z tych miejsc, co jeździmy dokładnie, bo to czy jak się ich naogląda, to później się wszystko miesza. Nawet ta woda chyba wygląda tak ładnie w miarę, nie? Aż z ciekawości przejdziemy się na nią. Sporo ludzi. Jak byliśmy ostatni raz tutaj, to można było ich policzyć, nie? Nie, no i woda faktycznie też jest bardziej przejrzysta niż wtedy poprzednio. Ładnie. Ładnie. Długa ta plaża. No to przyjdziemy sobie. Dzisiaj ogarnianie tematu, bo już standardowo, a jeszcze czas nam się zmienił. Jest godzina 16, z reguły tak się dociera gdzieś 16-17, więc z dnia zostaje nic, a tematów do ogarnięcia w chorobę i ciut, szczególnie jeszcze jak trzeba zadbać o kasę, bo nie mamy ich pieniędzy, więc gdzieś trzeba iść i pieniądze zamienić najpierw. No to tyle.